Nie od dzisiaj wiadomo, że najważniejszą zmienną w sporcie, a w motorsporcie to już na pewno, jest czas. Jeśli samo zbudowanie formy i przygotowanie do zawodów może zajmować tygodnie, miesiące, a nawet lata, tak już w ostatecznym sprawdzianie decydować będą tysięczne sekundy. Oczywiście musimy mieć odpowiednie narzędzie do tego typu pomiaru. I tutaj z pomocą przychodzi nam lap timer GPS. Dzisiaj w odcinku unboxing, recenzja i przegląd najnowszego urządzenia firmy Qstars, model LT8000 GT. Zapraszam do oglądania. Kilka dni temu dotarła do mnie paczka. A w paczce najnowszy model laptimera firmy Qstars 8000 GT. Zobaczmy, co w pudełku. Laptimer, gumowe etui, kabel do ładowania, karta do rejestracji na stronie, gwarancja i naklejka. Opcjonalnie do urządzenia zamawiamy mocowanie. Do samochodu przystawka do szyby. Ja zamówiłem do motocykla, która wygląda tak. Uchwyt przyklejany na stałe oraz część, którą wkręcamy do laptimera. I to możemy dowoli wsuwać i wysuwać. Samo urządzenie wygląda tak. Kolorowy 3,2 cala ekran. Wymiary można zobaczyć tutaj. Z boku wejście na dodatkową zewnętrzną antenę GPS. Tutaj port ładowarki. Co do ładowarki, to w zestawie dostajemy właściwie sam kabel USB typu USB-C, czyli spełniający już nowe normy Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o samo mocowanie, to mamy tutaj dwa gwinty, tu i tu. Jeśli chcielibyśmy zamocować urządzenie w pionie lub w poziomie. Oba gwinty 1/4 cala, czyli standard wideo-foto, dzięki czemu możemy użyć tutaj różnych przejściówek czy mocowań, na przykład z kamerki GoPro, co nam ułatwi robotę i mocowanie na różnych pojazdach. Ważną, myślę, rzeczą jest jeszcze tutaj taka dziurka, przez którą możemy przełożyć trytytkę albo jakiś przewód, który przymocujemy do pojazdu w przypadku, gdyby kamera nam się odczepiła i zabezpieczy ją to przed zgubieniem. Dodatkowo gumowa osłona, która ma zabezpieczyć to wszystko w przypadku upadku. I cyk. Największym atutem tego urządzenia ma być częstotliwość jego GPS-a, która wynosi 25 Hz. Dla przykładu telefon komórkowy ma 1 Hz, najpopularniejsze obecnie urządzenia do lap timingu mają 10 Hz, ten ma 25, co czyni go 2,5 raza dokładniejszym. Oprócz tego wodoodporna obudowa, kolorowy ekran, mnóstwo funkcji do pomiaru czasu dla samochodów, motocykli czy innych pojazdów, Bluetooth, Wi-Fi. Laptimer jest całkiem lekki, później sprawdzę, ile dokładnie waży. Potrafi też pracować na jednej baterii do 14 godzin. Zgodnie z pierwszą ikonką na laptimerze
która dotyczy samochodów. Pierwszym testem, jaki przeprowadzimy, będzie test samochodowy. Przypadkiem mamy idealne auto do tego typu testów. Pełna faja. Brakło k***a drogi. Tu też się ścigają. Widzisz, ile gumy? Światła się zmieniają i idą pełną fają. Czekaj. Do stój hamowanie, to możemy tu nagrać. Ale tam chyba gliny stoją, nie? Widzisz coś pomarańczowego? To żeby my nie zrobili do stół i chuj. To zabiorą prawo jazdy. Jest późna jesień, więc na razie przeprowadzenie testów na torze jest niemożliwe, ale obiecuję, że jeśli tylko warunki się poprawią, na pewno sprawdzę go w warunkach bojowych. Funkcje możemy podzielić właściwie na 3 kategorie. Pierwsza jest to drag racing i tutaj możemy przeprowadzać pomiary na wyścigach równoległych, czyli coś jak 1/4 mili. Następnie mamy wyścigi na torach zamkniętych, obwodowych i tutaj do wyboru mamy 5 opcji, czyli trening, przewidywany czas, wyścig, wyzwanie oraz customowe ustawienia. I trzecia funkcja, czyli logger. Tutaj laptimer będzie nam mierzył wszystkie parametry od startu do mety, czyli generalnie będzie śledził naszą trasę. I wówczas laptimer staje się naszym wyświetlaczem. Dodatkowo jest ciekawa funkcja, która będzie nas informować o przekroczeniu prędkości. Możemy również zamienić nasz laptimer w prędkościomierz. Może też być czujnikiem przeciążeń. Jest tu tyle ustawień, że właściwie można by nakręcić o tym osobny odcinek. Dlatego zapraszam w przyszłości, może coś powstanie. I teraz część najciekawsza, czyli przetworzenie zebranych przez nas danych. Fiestar zapewnia bezpłatnie wraz z laptimerem 3 aplikacje. Jedna jest to aplikacja smartfonowa na Androida i na iOS. Drugą aplikacją jest aplikacja do analizy danych na komputer stacjonarny. I trzecia to coś w rodzaju mediów społecznościowych wyścigowych. Coś jakby Facebook dla kierowców wyścigowych. Rejestrujemy się, zakładamy profil i możemy tam pisać posty, wrzucać swoje okrążenia, swoje dane, dzielić się z nimi z innymi użytkownikami, pobierać od innych użytkowników dane, rozmawiać, wymieniać się, wrzucać zdjęcia. Mega ciekawe. Na tyle, na ile udało mi się poznać to urządzenie, mając go zaledwie 2 tygodnie, mogę powiedzieć, że jest to prawdziwy kombajn wyścigowy. Żeby omówić wszystkie dostępne funkcje, parametry i to, co on potrafi, musiałbym tu siedzieć chyba z tydzień. Dodatkowo na przeszkodzie do testów stanęła mi pogoda, ale jak tylko poprawi się warun, na pewno będę zgłębiał dalej możliwości tego laptimera. O wszystkim oczywiście poinformuję tutaj na kanale. A teraz sprawy finansowe. Laptimer kosztuje w przedsprzedaży $599 i można go zamówić bezpośrednio na stronie producenta. Poniżej daję linki do sklepu, gdzie można kliknąć i zamówić go z bezpłatną wysyłką do Polski. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości lub przemyślenia dotyczące
tego typu sprzętów, nie tylko firmy Q-Stars. Zachęcam do pisania komentarzy pod filmem. A tymczasem zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. Dzięki i do zobaczenia w następnym.